Was bardzo, bardzo serdecznie w programie Sleep and Sound, moim relaksującym wieczornym programie, który niektórym pozwala zasnąć, niektórym pozwala się wyciszyć, zrelaksować, a niektórym pozwala się pośmiać, bo różne są cele tutaj wizyt na moim kanale. W każdym razie zamysł jest generalnie rozrywkowo relaksujący. I dziś zrobimy sobie nietypowy odcinek, który będzie poza moim mieszkaniem. Co prawda jeszcze z niego nie wyszliśmy, ale do tego przejdę zaraz. Otóż dziś idziemy na siłownię. Idziemy na siłownię i zrobimy sobie jakiś ASMR na siłowni. Pokażę Wam, jak wygląda mój trening. Co prawda może się okazać tak, że będzie to tylko voice over i nagranie obrazowe z tego, co robię na siłce, gdyż problem polega na tym, że na siłowni jest po pierwsze zwykle bardzo głośno, więc ciężko zrobić ASMR w ciszy. Po drugie, leci muzyka, która oznaczałaby zdemonetyzowanie tego odcinka. A po trzecie jest też tłoczno, więc w ogóle hardcore. Więc idziemy na siłkę, ale zanim pójdziemy na siłkę, pasuje się do niej jakoś przygotować. I pokażę Wam mój rytuał w ostatnim czasie. Mianowicie zaczynam od banana. Ostatnio serio przed treningiem zawsze jem banana. No chyba, że jestem jakoś mega najedzony, ale staram się tak czy owak iść na trening zwykle tak 2-3 godziny po dużym posiłku, więc już nic mi nie zalega. Więc spokojnie przed samym treningiem mogę sobie zapodać takiego oto banana. Chcę jakoś postawić ten mikrofon, a będę go trzymał. Tapping z bananem jest zarąbisty. Smakóweczka, moi mili. Kupiłem sobie ostatnio te słuchawki i strasznie mnie wkurzają, bo cały czas mi słuchawka jedna wypada z ucha. Za dużo wosku w uszach. Kozacki jest ten banan. Banany są co prawda chyba najbardziej kalorycznymi owocami, jakie istnieją w mojej diecie. Dlatego na przykład na redukcji z nimi nie przesadzam. Ale biorąc pod uwagę, ile mają w sobie dobra, no to jeśli nie jestem na redukcji, to nigdy się nie waham, żeby sobie zjeść takiego banana. No i są bardzo smaczne. Więc tak, wlatuję banan. No i słuchajcie, nie mam żadnej przedtreningówki. Kiedyś brałem kreatynę, brałem jakieś różne BCA albo BCEA i jeszcze nie wiem co tam, nie pamiętam. Pamiętacie, że miałem taki okres, że brałem też ashwagandę. Teraz piję tylko kawę i jem banana, więc pora na drugi mój pre-workoutowy aspekt, czyli kawę. Ja sobie piję często w takiej prasce francuskiej, chociaż czasem robię też w kawiarce takiej typu mokka. Ale jak robię dla siebie samego, to wystarczy mi taka. Oh yeah, baby. Wszystko. Tak jest. Mamy to. No i wiecie co? Zwykle piję tę kawę czarną. Praktycznie wszystkie kawy, które piję, są czarne. 3 razy dziennie, ale
Dzisiaj mam jakąś taką dziwną ochotę, żeby wypić z mlekiem. Więc naleję sobie odrobinę mleka. Bo czemuż by nie? Jakoś tak. Jakoś tak mnie naszło na taką, nie wiem, deserową kawę. Czasem tak mam. Rzadko kiedy. I nigdy rano. Rano zawsze piję czarną kawę. Musi być czarna. I druga moja kawa praktycznie też w 90% przypadków to jest kawa czarna. Ale czasem kiedy piję kawę numer 3, tak jak dzisiaj, najczęściej właśnie przed treningiem, no to zdarza się, nie wiem, czasem raz na 4-5 przypadków, że to jest biała kawa. Więc wasze zdrówko, piję sobie białą kawkę. Bardzo pyszna, już czuję tę kofeinę, powoli wkracza. Oczywiście jeszcze jej nie czuję, no ale pewnie zaraz zacznę. Chociaż przy trzeciej kawie to już tak szczerze to nie czuć. Kofeinę najczęściej czuję właśnie rano, przy pierwszej kawie, taki kop. Wtedy czuję, że wypiłem kawę. W każdym razie kończę tę kawkę. Nie będę tego całego nagrywał, no bo bez sensu tutaj sączyć kawę i gadać głupoty. Tym bardziej, że sąsiedzi robią się coraz bardziej aktywni na korytarzu i byłoby głośno. A sensem tego odcinka jest przecież trening, więc moi kochani, zdrówko i lecimy na trening. Witamy na moim treningu pleców i bicepsa. Także zaczynamy od serii martwego ciągu tym razem. Martwy ciąg. Pierwsza seria 95 kg, 10 powtórzeń. Powinno być, albo 11 tutaj będzie. Zaraz zresztą zobaczymy, bo ja będę zapisywał też wyniki i wam pokażę. Tutaj cały czas pracuję nad coraz lepszą techniką w tym ćwiczeniu. Od roku mierzę się z martwym ciągiem. Wcześniej robiłem go na początku swojej przygody z siłownią, ale nigdy nie mogłem podłapać tej techniki i dopiero w zeszłym roku, jak ćwiczyłem sobie trochę pod opieką trenera personalnego, to poprawiłem się znacznie. W ogóle zacząłem robić na trap barze martwe ciągi, to mi mega pomogło. Ale teraz przyszedłem na taką sztangę. Widzimy tutaj kolega, koszykarz. Nie trafił do kosza. Ale my robimy swoje, nie zwracamy uwagi na nic w szale dźwigania. Oczywiście już jestem rozgrzany. O tym wam nie mówiłem i tego nie pokazywałem, ale wcześniej zrobiłem sobie serię na niższych ciężarach. I ja między seriami na martwe ciągi sobie rozciągam w ten sposób lędźwie. Tak naprawdę to dupsko powinno być trochę niżej przy tym rozciąganiu, no ale chyba za bardzo przejąłem się faktem, że nagrywam dla was filmiki i to rozciąganie wyszło tak trochę gorzej. W każdym razie polecam wam takie rozciąganie lędźwi w opadzie między martwym ciągiem, bo te prostowniki naprawdę fajnie pracują. 10 powtórzeń zrobiłem. Jak widzicie, w poprzednim treningu było 9, więc jest progres, jedno oczko do góry. No i teraz będzie 100 kg. No i robię sobie 4 serie martwego ciągu. Akurat co serię zwiększam o 5 kg ciężar, więc skończę, jak dobrze się domyślacie, na 110. To kolejna seria ze stówką, 7 powtórzeń bodajże chcę zrobić. I inny kąt ujęcia, żeby też nie było monotonnie. Możecie zobaczyć właśnie tutaj trochę jeszcze kocik grzbiet robię. Tak lekko. O, w tym momencie, właśnie już przy samym dźwiganiu taki lekki kocik grzbiecik. Muszę z tym powalczyć, bo widzę, że no nie byłem nawet świadom, że to robię. Myślałem, że tego już nie robię,
zakres powtórzeń. Chyba tutaj wyjdzie koło 18 powtórzeń, 17, 18, jakoś tak. Całkiem przyzwoity wynik. Biorąc pod uwagę, że moja waga już nie jest najniższa, ale nie jest to też jakieś masakryczne ulanie. I zrobione. Zapisujemy. No. Dobra, coś się tutaj pochwaliłem za mocno. 16 powtórzeń, a nie 18. Dobra, i druga seria. Oczywiście będzie trochę skromniejsza. Tutaj też inny kąt. I się podciągamy. Ale powyżej tych chyba będzie. Powyżej 10 powtórzeń. Jak robię z obciążeniem, to ostatnio obciążam się 15 kilogramami. Pamiętam, że kiedyś robiłem podciąganie 2 razy w tygodniu i wtedy miałem naprawdę dużo lepsze wyniki, bo podciągałem się z ciężarem 25 kg, raz chyba nawet 30 kg. Miałem taki okres, że wrzucałem tyle na obciążenie. Teraz robię mniej obciążenia, mniej podciągania, za to więcej wiosłuję. I powiem wam, że wizualnie, mimo że te wyniki w ciężarach są mniejsze, to wizualnie plecy wyglądają moim zdaniem lepiej. Spójrzcie, tam wpisałem 13, bo zrobiłem 13 powtórzeń z takim pytajnikiem. Zawsze tak zapisuję, kiedy ostatnie powtórzenie już było takie kiepskiej jakości albo nie zrobione do końca. Z kolei jeśli robię pewne, na przykład 12 powtórzeń i decyduję się nie zrobić kolejnego, to zapisuję wynik z wykrzyknikiem. To jest dla mnie taka informacja, że ostatnio mi poszło nad wyraz dobrze i pewnie. I na przykład muszę się starać na kolejnym treningu, żeby zrobić progres. Tutaj wiosłuję z handlem. Jak widzicie, mój chwyt opada i nie mam tych pasków blokujących, więc zdarza mi się upuścić handlę, ale ja ją później dźwigam i dobijam powtórzenia w serii. Zmuszam się do tego. O, tu już mi chwyt puścił dużo wcześniej. I z tych wszystkich ćwiczeń, jak teraz patrzę, to wydaje mi się, że technika tutaj jest chyba najgorsza. Mam wrażenie, że za krótko przytrzymuję u góry. Dobrze byłoby, tak wiecie, dobić i wstrzymać. Ale z kolei ostatnio tutaj troszkę zacząłem pędzić z ciężarem. No i mamy drugi kąt. Lecimy z seryjką. Lubię to ćwiczenie, chociaż jest bardzo wyczerpujące. Bardzo, ale to bardzo. Bardzo, ale to bardzo wyczerpujące. Najważniejsze w tym ćwiczeniu chyba jest to, żeby ten ruch rzeczywiście przypominał wiosłowanie, żeby był taki płynny i taki półokrągły. Nie był takim ruchem, wiecie, te prosta 90 stopni, tylko żeby właśnie był takim ruchem przypominającym taki wznoszący się do góry wykres. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i tutaj widzimy, że jest lekki progres, ponieważ od początku robię 37, bo na poprzednim treningu jeszcze robiłem pierwszą serię 35. Dobra, teraz kolejne ćwiczenie biceps. Biceps zazwyczaj robię na końcu, ale jako, że już miałem zajęty ten modlitewnik, to zdecydowałem się z niego skorzystać i zrobić sobie po prostu biceps teraz, a ćwiczenie, które mam przedostatnie, zrobię na końcu, bo to w sumie taka kolejność, którą można zamienić raczej. Na końcu będę robił tylny akton barku, więc to też jest mała partia i nie ma dużego znaczenia, czy najpierw zrobię biceps, czy ten tylny akton. Tutaj dużo powtórzeń, ciężar lekki, 25 kg. I walka do samego końca. Do
30 kg na sztance, ponieważ uznałem, że za łatwo już to idzie. Tam za dużo powtórzeń wychodziło. No i tutaj już sobie wrzuciłem 30 kg. Chyba zrobię 8 powtórzeń czy 9. Moim zdaniem przyzwoity wynik. W ogóle chyba jakiś taki niedożywiony na tym treningu jestem, bo moje mięśnie strasznie płasko wychodzą w tych kadrach, albo być może tak po prostu wyglądam, a te lustra na siłowni sprawiają, że widzę się zawsze większego niż jestem w rzeczywistości. No ale cóż, zawsze chcemy się widzieć większymi. Dobra, no i tutaj taka forma, powiedzmy, wznosów na tylny akton barków, wznosy w opadzie. Staram się cały czas tutaj nie angażować pleców, a właśnie ten tylny akton, i to jest największa sztuka przy tym ćwiczeniu. Zazwyczaj to wolę to robić jako facepull na linkach, albo robić to na maszynie, ale wszystko było cholerka zajęte tego dnia, więc musiałem zrobić wersję z handlami, którą chyba lubię najmniej, no, ale jest to mimo wszystko dość przyjemne ćwiczenie w dużym zakresie powtórzeń. Widzicie, że mną trochę rzuca, ale cóż. No i tutaj z drugiej perspektywy śmieszny taki kocik grzbiet tutaj też robię, ale to akurat w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, gdyż pracuje tylko góra. No i jak widzicie, trochę te plecy tutaj są zaangażowane niestety. Tutaj przydałby się trener personalny, który stanąłby ze mną i 2 palcami by mnie przytrzymał plecy i powiedział: tego nie ruszasz, nie? Być może cofnę się z ciężarem o jakieś 2 kg i spróbuję robić to bardziej barkowo. No i taka szybka przypinka. Widzimy, że już troszkę człowiek ulany niestety, ale też teraz sobie luźniej jem, jak pamiętacie z odcinka z dietą, więc tak to wygląda. Widzimy się na podsumowaniu. Moi drodzy, workout complete. Udało się. Muszę przyznać, że to jest jeden z moich najprzyjemniejszych treningów, ponieważ nie ma tutaj na przykład siadów, które są dla mnie bardzo ciężkim ćwiczeniem, zarówno takim psychicznym, żeby się do niego zebrać, jak i takim fizycznym, bo po siadach jest później ciężko. No i też lubię robić martwe ciągi. Nie ma tam jeszcze takiego obciążenia na mnie dużego, ponieważ niedawno dopiero to ćwiczenie stosunkowo zacząłem robić, jakiś rok temu, więc cały czas progresuję, jak widzieliście, i myślę, że jeszcze sporo tutaj jest do poprawienia, ale ta technika już jest w miarę fajna. Tam widziałem na filmikach, wspominałem wam pewnie też, że trochę jeszcze robię taki koci garb, ale to myślę, że jest do uregulowania. Też dużo fajnych wniosków wyciągnąłem po tych nagraniach, które dla was dzisiaj robiłem, ponieważ niektóre ćwiczenia i ich wykonanie sam pierwszy raz widzę i na przykład o ile większość z nich raczej wypada spoko, o tyle wiosłowanie handlą też myślę, że jest do poprawy i będę nad tym pracował. Polecam wam w ogóle samemu sobie tak kiedyś nagrać swój trening, bo możecie się wiele nauczyć od samych siebie, widząc siebie po prostu z boku. Czasem coś wyjdzie bardziej koślawo, czasem mniej. Jest to dobra lekcja. Czasem ten trening robię w innej wersji, jak widzieliście pewnie w notatkach. Tak co drugi trening pomijam martwy ciąg. Wtedy zaczynam od podciągania, ale za to robię podciąganie z obciążeniem. Wtedy 15 kg najczęściej i robię oczywiście mniejszy przedział powtórzeń. I wtedy po podciąganiu dodaję wykroki z obciążeniem 20-kilowym, więc też pracuję jakby ta tylna taśma, ale na trochę innej zasadzie. Dzięki czemu mam więcej energii i mogę zrobić podciąganie właśnie z ciężarem. No i tak, to był mój trening, w sumie głównie pleców i bicepsa, ale mam kilka innych, w sensie jeszcze robię, na innych treningach robię bardziej tak puszowo, czyli robię klatkę, barki. I mam jeszcze drugi trening pleców i bicepsa, na którym właśnie robię przysiady. Także gdybyście chcieli zobaczyć mój inny trening, na przykład właśnie ten push trening z klatą, z barkami, to dajcie znać w komentarzu. Zróbcie pod tym filmem chociaż, nie wiem, z 400 łapek. Jest was tutaj 15 000, więc 400 łapek nie powinno być problemem. No jeśli będzie, no to zrobimy kolejny trening, kolejną wizytę na siłowni ASMR. Zobaczycie, jak trenuję klatę, do jakich wyników dochodzę.
powtórzeniowe u mnie teraz, no bo jednak wszystko idzie wolniej, jak już się tak trochę ćwiczę. Jaram się, jest piękny dzień, słoneczko jak widzicie świeci, jest sobota, więc ja lecę ogarniać dalej